Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, życie na Filipinach między światami. Nie nagrałem tego, bo nagle lekki streścik wszedł. Pojechałem tylko do sklepu po coś na swojej Hondzie, korzystając ze swojej Hondy. No i wracam i widzę, że w Toyocie nie ma powietrza z tyłu. Na szczęście jest koło zapasowe, ale i tak mam mało powietrza, więc dziewczyny będą musiały jechać powolutku do pierwszego miejsca, gdzie naprawiają motocykle, gdzie jest kompresor, żeby dopompować powietrza dookoła. A stresik jest, no bo panie znowu mają zamówienie do realizacji. Ja wróciłem chwilę po godzinie 10 ze sklepu, a o 11 jest termin doręczenia, czyli było maksymalnie pół godziny na ogarnięcie tego. Na szczęście koło zapasowe jest w samochodzie. Mam nadzieję, że dojadą do jakiegoś wulkanizatora, obojętnie jakiego. Bo tu znowu wychodzi jedzenie. Butaranig mustard? Ma? Krewetki Butaranig i mustard? sajgonki. Oh, mustard. Lemon. Dzisiaj są dwa zamówienia wychodzące. Jedno o godzinie 11, Oh. a drugie o godzinie... Nie jest napisane o której. Nie jest napisane o której. Ale tak jak mówiłem, ja się nie wtrącam. But they are looking for a man? Without the camera. No. What's the I'm hype? taken already. Taken for granted. Taken for granted. I'm loyal for two. Loyal for two. A ja w międzyczasie działam sobie z wujkiem na górze. Z wujkiem Ramonem. Bo też jak wspominałem chyba w wcześniejszych vlogach w zeszłym roku, Tito Ramon był elektrykiem. Pod koniec swojej kariery zawodowej był takim superwajzorem elektrykiem, że po prostu sprawdzał, co robią inni elektrycy. Po całym świecie, we Włoszech, w Arabii Saudyjskiej, w różnych miejscach. No i zarabiał obrzydliwe pieniądze. Obrzydliwe pieniądze na filipińskie warunki. Jak rozmawiałem z nim kiedyś przy piwie o tym, jak zarabiał w Arabii Saudyjskiej. Obrzydliwe pieniądze. No ale koniec końców, u schyłku swojego życia, w wieku ponad 70 lat teraz, został z niczym. A co go zniszczyło? Jego sytuacja materialną? Hazardzik i kobiety. Wujo jest z tych bardzo kochliwych mężczyzn. Nie wiem, ile ma najmłodszy dziecko wujka. Chyba coś koło 5 lat, że jeszcze w wieku po 60 zmajstrował kobiecie w Arabii Saudyjskiej, Filipince dziecko. Ona go gdzieś tam pozwała w Barangaju. Wiecie, na Filipinach jest trochę inaczej. Ona go pozwała w Barangaju. No i przyznali jej, że ona ma jakby pełną kontrolę nad jego emeryturą. On dostaje tam dosłownie groszowe sprawy od niej. W międzyczasie jeszcze, jak naprawdę dobrze zarabiał, wiele lat temu, pomagał swoim dzieciom, ma dorosłych synów, wysyłał im pieniądze na biznesy. Ale jak coś łatwo przychodzi, to też łatwo pójdzie, nie? No i po czasie się pyta, jak tam biznes, gdzie pieniądze, zarabiamy coś, a pieniędzy już dawno nie ma. No i przez to też, że prawdopodobnie przez to, nie wiem do końca jak jest, bo to nie jest, nie mam możliwości sprawdzenia całej historii, jakby wysłuchania wszystkich stron i tak nigdy się prawdy nie dowiem. Ale tak myślę, że to jest między innymi przez to, że właśnie wujo był taki kochliwy, że tam różne kobiety, różne dzieci, no to te dzieci się bardzo od niego stansowały, totalnie nie jak na Filipinach. Nie chcą jego dorośli synowie jakoś specjalnie mu pomagać, jakby wypielić na niego, mimo tego, że wysyłał im pieniądze jak tylko miał. Jak miał pieniądze, to go wszyscy kochali. A jak został z niczym, to już nie ma mu kto pomóc. Także dbajcie o relacje rodzinne, nie budujcie ich tylko i wyłącznie na pieniądzach, no bo potem może być efekt tego taki jaki jest. A wujo im pomaga zrobić wentylator w suficie w naszej sypialni. Bo stoi tam ciepłe powietrze. Jest to... Nie mogę powiedzieć, że źle przemyślane, po prostu nie było to do końca zrobione z tym wentylatorem. Wczoraj kupiłem wentylator.
i montujemy go z wujkiem, ciągniemy elektrykę do tego, żeby zrobić wentylator bezpośrednio w suficie. Sufit i tak jest pod połacią dachu, jest tam miejsce, taka kieszeń powietrzna, przeciąg, gdzie to ciepłe powietrze będzie może być wydmuchane i rozejdzie się po prostu. I myślę, że to zmieni komfort całkowicie, odbiór tego pokoju. No i należy dodać też, że jak Ernestine tylko wpadła na myśl wjazdu za granicę, to było tylko jedno pytanie od wujka. Dokąd i kiedy? Powiedziała, że do Norwegii tego i tego dnia, że do cioci i do siostry mamy. I więcej wujowi nie było trzeba. Kupił jej bilet, to wujo to sponsorował. Dlatego my z wujem mamy dobre relacje. Wujo jest bardzo miłym facetem, no ale pewnie też bardzo naiwnym, tak się domyślam. Smutna historia to jest, koniec końców. Jak ta właśnie najbliższa rodzina, jak dzieci go potraktowały, no ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, bo coś musimy z tym zrobić. Znaczy, na pogrzebie taty w zeszłym roku rozmawiałem o tym ja z najstarszym bratem Ernestine, który jakby naturalnie powinien przejąć pewne obowiązki prowadzenia rodziny, tylko że Manoj Czak jest dość daleko, mieszka w Iloilo, ma swoją liczną rodzinę, on ma chyba 3 albo 4 dzieci, swoje biznesy, także ma swoje sprawy też na głowie, pewnie byłoby inaczej, jak on by był tu na miejscu. No ale jak siostra M czy ktokolwiek próbuje z tymi chłopakami gadać od wujka, to jakoś specjalnie nie ma odzewu. Trzeba się prosić, żeby wysłali jakieś pieniądze, jak jakaś potrzeba na leki i tak dalej. A rozmawiałem z nimi ja i Czaki w zeszłym roku na pogrzebie wyglądała trochę inaczej. Wtedy byli tak, mili w ogóle, na koniec końców wyszło jak wyszło. Jeszcze nie rozmawiałem z Czakim na ten temat. Damy sobie chwilę, zobaczymy jak to dalej będzie. A potem porozmawiamy z Czakiem. Nie, potem podejmiemy jakieś decyzje. Dobra, idę na górę pomóc wujkowi. Tutaj już stresik, bo 10:30, a o 11:00 trzeba dostarczyć. Pero magamit pa na to ang sakyanan ra. Gamit na, pero we have to abide the Zobaczymy, co przyniesie dzień dalej. No i jak widzicie, jest mało powietrza. Także ja nie też jestem za ciężki po prostu. Powiedziałem im, jak mają siedzieć, żeby nie było zbyt wiele ciężaru na tym kole zapasowym. Powoli powinny sobie dojechać do wulkanizatora, dopompować powietrza i będzie ok. No, felga nie dotyka ziemi bezpośrednio, jest w porządku. Powinno być ok. Jeśli dadzą sobie radę, a wrócą, to jedziemy do wulkanizatora. Jak to było w zeszłym roku z multicabem. Dobra, no jest kryzys. Podjechały rano dziewczyny do najbliższego wulkanizatora, napompowały koło, wróciły i dalej nie było powietrza. Ucieka powietrze cały czas z tego koła. Także przyjechałem do chłopaków, którzy wymieniali mi w zeszłym roku opony w multicabie i postaramy się na tej zapasówce coś z nią zrobić, bo tej felgi Toyoty to nie dam im naprawiać tego koła tutaj tymi metodami, wiecie, łycha, ziemia, rysowanie i tak dalej. Powiedziałem żonie, że nie ma takiej opcji, żeby to koło im dać, trzeba pojechać do wulkanizatora, co ma normalne maszyny. No ale tą zapasówkę mogą chłopaki zrobić, jeżeli będą potrafili. No i opony do multicaba. Ciekawe jak tam moje opony. Pamiętacie, w zeszłym roku kupowałem wszystkie nowe. Młody jest nowy, ale ten drugi majsterek to mnie pamięta. No i dobra, mamy problem. Felga jest trachnięta. To przez felgę ucieka powietrze. Trzeba nową felgę do koła zapasowego zaraz wykminić. Przyszedł boss. Przypomniałem się chłopakom, pokazałem swój vlog z zeszłego roku, czarny multicab, bo chyba przez włosy, ale mnie nie poznali. Ale już zajarzyli, już bajerka, ciach. Pytam się, mam felgę oryginalną, nie popsujecie jej? Mówi, że nie, że będzie patrzył ostrożnie, że nie popsują. Mówię, dobra, to dam wam oryginalną felgę też do zrobienia.
Oryginalna felga już na samochodzie. Taki wkręt mieliśmy w kole. Wyciągnęli wkręta, przeszlifowali od środka, nakleili łatę i jest w porządku, bo tutaj są bezdętkowe opony w tym samochodzie, nie tak jak w Multicabie. No i musiałem zakupić nową felgę. Także żona ma już wszystko gra. 1000 zł za felgę. 1000 peso za felgę. Czyli no tak jak w zeszłym roku do Multicaba też 1000 wychodziło chyba za felgę, z tego co pamiętam. Musiałem przejrzeć swoje stare vlogi. Ile to jest 1000 peso? Za krótko tu jestem, cały czas jeszcze nie operuję. 60 zł. Uczciwa cena wydaje mi się. Za całą usługę 1200 peso. Za naprawę tej opony, za ściągnięcie opony ze starej popsutej felgi zapasowej i założenie. No wydaje mi się, że uczciwa cena, co nie? No i tutaj z gościem mam dobrą relację. W ogóle chodzi mi coś po głowie, żeby z nim porozmawiać i czy by był otwarty na współpracę, że ja zainwestowałbym, kupiłbym mu maszynę normalną do wulkanizacji, bo mówi, że przeniósł sklep o 8 metrów w tamtą stronę dalej niż ten sklep, który miał, że ma większy teraz sklep, tu ma drugi. Rzucić wędkę, pomyśleć, czy żeby on miał czas pomyśleć, czy on by chciał w ogóle wejść w jakiś układ biznesowy ze mną. No i jakby chciał, to na jakich warunkach. Ja wykładam kilkadziesiąt tysięcy peso, kupuję maszyny i co dalej. Ale to w przyszłości. Na razie z bossem, na razie z bossem cały czas się poznajemy. Mówią, see you. Mówią, będą jakieś problemy, przyjeżdżaj. I taki komentarz jeszcze na gorąco dogrywka, że ja nie zapomniał o tym, ale to warto podkreślić. Tak jak wiecie, mówiłem o tym w zeszłym roku i tak samo będzie w tym roku. I tak samo prawdopodobnie będzie przez resztę mojego życia, no chyba coś się w tej materii zmieni w moim podejściu do życia. W zeszłym roku byłem dość naiwny na Filipinach, a mianowicie każdemu, kto wyciągał rękę gdzieś tam parkingowi i tak dalej, nawet jak nie pomagali mi wyjechać, nie potrzebowałem pomocy, radziłem sobie samemu, to zawsze te kilka peso dałem. Ale tutaj w Dumaguete jest to dość uciążliwe. Na Siquijorze nie ma takich rzeczy. No i w tym roku doszedłem do wniosku, że nie wydam ani jednego peso na osoby, których usług po prostu nie potrzebuję tego, co oni robią, co oni świadczą. Czasem zdarzy się tak, że naprawdę jest ciężko wyjechać i ktoś mi pomoże, ktoś staje na ulicy, ktoś mnie zastopuje ruch. Wtedy jak najbardziej nawet i 10 peso mogę dać, bo ktoś mi realnie pomógł. Teraz jeżdżę na skuterze. Na skuterze jest jeszcze inaczej, bo na skuterze jak podjeżdżasz na przykład pod centrum handlowe, pod Robinsona, no to jest miejsce, w którym się po prostu podjeżdża, zostawia skuter, a ci chłopcy parkingowi, już mnie ich nazwali, no ale to nie są chłopcy, bo to mężczyźni, dorośli ludzie, biorą twój skuter i pakują go w rzędzie, żeby zaoszczędzić po prostu, żeby zaoszczędzić miejsce. Czasem wezmą, przykryją siedzisko kartonem, żeby się nie nagrzewało w słońcu. Jak najbardziej jest to dla mnie usługa rewelacyjna, szczególnie właśnie jak przykryją siedzisko kartonem, że potem cię te pierwsze 60 sekund nie parzy w 4 litery. No ale jeżeli ktoś ciężko pracuje, wykazuje jakąś inicjatywę życiową, że może stara się zarobić jakieś pieniądze, nie żebrze, no to takich ludzi zawsze miałem i będę miał ogromny szacunek. No i tak jak tutaj, chłopaki wymienili mi te koła, szef powiedział 1200 peso za tą usługę. Mówiłem, ile to jest przeciętna złotówki. Dałem szefowi 1200 i przy szefie jeszcze po 100 dałem chłopakom. 100 peso to jest 6 zł. Dla mnie to jest żaden pieniądz, 6 zł, no to jest 20 koron. Za 20 koron co ja mogę w Norwegii kupić? Dla nich to jest sporo. Bo tak jak wiecie, na Siquijorze taka dniówka dla pomocnika, jak coś budowali chłopaki, to 500 peso dniówki to jest maks za 8 godzin pracy. I dzięki temu budujesz sobie na Filipinach dobre relacje, dobre kontakty, tylko po prostu z właściwymi ludźmi. Bo w zeszłym roku miałem jakieś problemy z Multicabem, z oponami, tylko do nich podjeżdżałem,
bywało tak, że nie chcieli ode mnie żadnych pieniędzy. Że szef nawet mówił, machał ręką, że żadnych pieniędzy nie płać, to dawałem tylko chłopakom na piwek, też w szefie, też to widział i też nie ma z tym problemu. I tak jak teraz. Powiedział, tylko będziesz miał jakiś problem, przyjeżdżaj do nas, my to wszystko ogarniemy, naprawimy. I to jest bardzo ważne właśnie, żeby doceniać ludzi właściwych, bo będą ci po prostu przyjaźni i pomocni, jeżeli będziesz tego potrzebował. A do tej pory tydzień na Filipinach i naprawdę trzymam się tego postanowienia, że nie wydaję nawet jednego peso na jakieś, na coś, co uważam, że nie można tego wspierać. Jak będziesz to wspierał, to będzie po prostu trwało i będzie to kontynuowane. Jak chodzą po bulwarze Bajao, czyli ci filipińscy cyganie, grają na jakichś bębenkach ci przy stoliku, jak jesz sobie waluta. Niech spadają. Nie potrzebuję tego, nie będę nic dawał, nie będę tego wspierał. Osoby, które naprawdę wykazują się jakimś zaangażowaniem i naprawdę świadczą jakąś usługę, bo to może właśnie być to parkowanie motocykla, czy takie faktyczne pomaganie przy wyjeżdżaniu z parkingu. Jak najbardziej jest to warte jakiejś tam swojej określonej ceny. No tutaj taka cena umowna to 5 peso jest. 3-5 peso, coś w ten deseń. Także tak. Tego się będę trzymał. Ciężko pracujący ludzie jak najbardziej mogą liczyć na jakiś dodatek, na piwek i tak dalej. A ci, co po prostu tak się tylko bujają, żeby się bujać i nie wykazują jakiejś takiej większej inicjatywy, tylko po prostu próbują wyłudzić na jakiś sposób od ciebie kilka peso, niech spadają, nawet głowy nie odwracam do nich. Jak stoją przy szybie czasem i chcą jakieś 5 peso za coś tam, nie ma takiej opcji. Hej dziewczyny, jedno zamówienie od rana zrealizowane, a teraz wychodzi drugie. Czekałem jeszcze na leczona, który przyjedzie. Marketing, naklejeczki. Karta lojalnościowa dla stałych klientów. Jak zamówisz 10 razy od dziewczyn, to coś tam w gratisie, nie wiem co tam sobie ustaliły. No jak Państwo myślą? No bardzo dobrze to wygląda. Bardzo dobrze to wygląda. I smakuje, bo wszystko co tutaj się gotuje to też testowane jest na miejscu. Także zaraz idziemy na dostawę. No i taka paczka, proszę Państwa. Tutaj są jakieś filipińskie ciastka ryżowe i tak dalej. Filipińskie spaghetti z parówką. Beef? Beef? Beef broccoli. Your hand is Chicken? No, this is fish fillet. Peanut Yeah, ribs. tanawa ni imo. And this one? Blood pudding? This is blood with a little bit of internal organ, so it's not wasted, but it's very good delicacy. Krew z organami wewnętrznymi Blood pudding soup. świnki. Black pudding soup. Or Coś jak kaszanka, tylko w płynnej formie. yeah, like a shanka, akurat. Exactly. Cordon bleu? Cordon bleu chicken. Kurczak cordon Rolled bleu. in ham and cheese. Taki ala de volaj z sienką i z serem w środku. Na Filipinach bardzo popularny. Spaghetti with red sauce. Lumpia normal with vegetables or Shanghai? This is pork. Pork. Only pork, only meat? Pork with vegetables. Świnka z warzywami. And this is just No i freebie. między 30 a 35 kg świnka. This Cena is za tak... our freebie. A to za darmo, gratis. Different No i taki pakiet kosztuje 14 999 peso, czyli na nasze 913 zł. Myślicie, że to dobra cena, czy nie? No wiadomo, na polskie warunki wydaje mi się, że dobra. Tym bardziej, że my świnie z rożna to jemy od Wielkiego Święta na weselu. A tutaj ludzie przy każdej okoliczności rodzinnej zamawiają takiego leczona właśnie z taką paczką. No ale co myślicie? 900 zł za takie jedzenie, za taką ilość jedzenia. For how many people is that? Good for? Good for? This is good for 40 to 50 pounds. 40 to 50, yes. 40 do 50 osób
się tym naje. Because they bring their own rice? Yes. Bo tak jak Filipińczycy zawsze noszą z sobą wiadro ryżu pod pachą na każdą okoliczność. Tak samo tutaj ryż mają we własnym zakresie. No za chwilę jedziemy to dostarczyć. Kakisa Dive Resort. Tutaj rzucamy jedzą. Nie, 100 lang naman, day. Yeah, tapos ni mo. Your food, madam. I cook it for you. Very good. This is April and this is Alexander, my brother-in-law. Thank you. I told her when you cook it with love. Yeah, I was doing that. Ale się wszyscy cieszą, jak biały przyjeżdża z dostawą. Aswat mo! Aswat ray! Bala di mo! Sugodoy! Delikatnym kobietnym głosem zawołała chłopów do targania. Ay, koyo. Aurora, bless me rin. Hala, ay baby! Marami na kang utang nito. Ay! I to by było na tyle, jeżeli dzisiaj chodzi o dostawy. Ale wpływają nowe i nowe zamówienia. A jeszcze po nowym roku dziewczyny robią raffle, losowanie na ich fanpage'u, żeby po prostu zdobyć większy zasięg, więcej lajków, subskrypcji i tak dalej. Ale w sumie podlinkuję wam pod tym filmem link do ich fanpage'u. Fajnie było, jakby się tam weszli, dali lajka i jeszcze napisali coś po angielsku pod jakimś zdjęciem, że naprawdę dobre jedzenie i tak dalej. Przecież nikt nie wie, że nie jesteście na Filipinach, ale zrobić im tam trochę hałasu. Iulit na lang ni. Boss! Dawidungan, boss. Ay, sa kadali me. Dito na passport. Basta si Prap, wala na. Imong number ka din, bayo ko sa bala. Jaki mamy ładny dom po drugiej stronie, ale nie wiesz jak tacy właściciele resortu albo coś. Ikaw pila naman eh. Ay, ikaw pila kabulan ba? No jeszcze tu nie byliśmy. Basen z widokiem na morze. Zrzucamy to, jedziemy do domu.